Na dachach miasto, gdzie cisza przemawia, Sojka Team w niebo patrzy, gdzie wolność się objawia. Wypuszczają gołębie, jak marzenia, co w górę lecą. Każde skrzydło, każdy lot jest jak nowa piosenka. To Sojka Team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się, gdy pasy grają, skaczące w harmonii lotów, w synchronii skrzydeł. To więcej niż sport, to pasja, co żyje w tych ludziach. To Sojka Team, w rytmie serc bijących. Gołębie wznoszą się. Kochani, i witam Was niezwykle serdecznie, ciepło, a nawet gorąco. Tak jak gorąco pragnę Wam wszystkim podziękować za tak pozytywny odbiór mojej osoby, za wszystkie liczne rozmowy, uścisk dłoni i wszystkich tych miłych rzeczy, które spotkały mnie w Katowicach. I przyznam się, że kolejny rok, kolejna wystawa i chyba kolejny rekord zainteresowania gdzieś moją osobą z Waszej strony. Zdecydowanie jestem w przeogromnym szoku i choć muszę przyznać szczerze, co pewnie było widać gdzieś na moich mediach społecznościowych, które w większości w minionym roku powiedzmy nie były tak dobrze prowadzone jak w innych latach i nawet na moich filmach szło wyczuć, że gdzieś te momenty zwątpienia są, ale myślę, że dotyczy to wszystkich twórców, że te materiały już nie są oglądane z taką częstotliwością, jak były kiedyś. No nie zmienia to faktu, że ta wystawa zmieniła kompletnie moją polaryzację na to wszystko, ponieważ osoby, które przychodziły z podziękowaniem, choćby z uściskiem dłoni, czy rzucając gdzieś z daleka bądź z bliska: stary, robisz dobrą robotę, dodały mi ogromnych skrzydeł. Ilość rozmów na tej wystawie z Wami i co jeszcze bardzo ciekawe, nie były to same osoby, powiedzmy, które stawiają pierwsze kroki w tym sporcie, a naprawdę rozstrzał i polaryzacja była przeogromna od osób, które dopiero zaczynają lotować bądź mają jakieś tam pierwsze sukcesy za sobą, do nawet czołówki Polski, gdzie zostałem zapewniony, że również oni oglądają. Co ciekawe, też jakieś drobne, wiadomo, że na takim etapie to drobne niuanse, o których mówię, przydały im się w jakikolwiek sposób. Gdzieś to wdrożyli w swoją hodowlę i ruszyło i było świetnie. Jestem przeszczęśliwy, mając tak wspaniałą widownię, nie mając praktycznie żadnych hejterów, bo śmiało mogę powiedzieć, że ja tych hejterów nie mam. Nie usuwam komentarzy i naprawdę odbiór mojej osoby jest przefantastyczny. Zostałem kategorycznie skarcony przez osoby, którym powiedziałem, że nie wiem dalej, co będzie z kanałem, dlatego też, cóż mogę powiedzieć, jak mawiał klasyk, teraz już wiem dokładnie, że te treści będą dla Was robione, że będziemy się starać nagrywać dla Was jak najczęściej, jak najbardziej wartościowe treści, czasem wesołe, czasem smutne. Nie mamy zdecydowanie zamiaru gdzieś tam w jakieś wojny się wtrącać, chyba że będzie dotyczyć to naszej osoby, no wtedy zdecydowanie temat będzie podjęty. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Również należą się ogromne podziękowania mojemu przyjacielowi Tomkowi Grzegorkowi, który służył jako mój kamerzysta. Był to jego debiut, gdzieś tam w wolnych chwilach chwytał tą kamerę i pomagał. Podobnie jak Grzesiu Doroszyński, niemniej jednak na przyszły rok plany są troszeczkę inne. Chcę z sobą zabrać kogoś, który już, że tak powiem, będzie z tą kamerą 24 godziny na dobę. Wtedy myślę, że te materiały będą jeszcze fajniejsze z wystawy, choć nawet zdarzyły się komentarze, które mówią, że pośród tych wszystkich
materiałów, które zostały, a była ich naprawdę wielka ilość, pokazująca wystawę. No mój jest najlepszy w kogoś mniemaniu. Jeszcze raz wielkie dzięki dla wszystkich i chciałbym przejść do tematu naszego dzisiejszego spotkania tutaj przed telewizorem bądź przed laptopem. Moi drodzy, i można by rzec, że sprawne oko widza na pewno już zauważyło, że w miejscu, w którym teraz się znajduję, powstawały nasze pierwsze materiały, nie było jeszcze ambasady, nie można było nagrywać z gołębnika z racji tego, że miałem operację kolana i właśnie tu powstawały pierwsze treści na kanale Sojka Team. Dziś niejako jestem zmuszony właśnie tutaj dla Was nagrywać z trochę lepszym sprzętem, z troszeczkę lepszymi mikrofonami, telefonem i troszeczkę w lepszej jakości. Niemniej jednak, jeśli chodzi o jakość, to najważniejszy jest przekaz w moim mniemaniu i tak naprawdę można nagrywać totalnie wszystkim. I teraz, do brzegu nie przedłużając, analizując w ostatnich latach naszych krajowych mistrzów, naprawdę obserwując bardzo bacznie i chcąc wyszukać jakiś wspólny mianownik, jaki był ich klucz do sukcesu, szukaliśmy gdzieś tego wspólnego mianownika i wydaje nam się, że znaleźliśmy. Mianowicie, w większości przypadków, tych, które ja znam osobiście, z którymi rozmawiałem, model był bardzo podobny do siebie. Mianowicie, kupowali oni od hodowców, no nie oszukujmy się, akurat z zachodu, kilkanaście bądź kilkadziesiąt, a nawet i kilkaset gołębi z linii, które od danego hodowcy interesowały ich najbardziej i tukli je bez opamiętania w rozpłodzie, dzięki czemu stworzyli naprawdę super bazę zarodową, rozpłodową, a co za tym idzie, wyłuskali z tego wspaniałe super lotniki i dziś można by rzec, że dzięki takim ruchom gdzieś tam wypinają, zasłużenie zresztą, pierś do orderów. Dlatego też oczywiście na pytanie, czy to oznacza, że teraz my wszyscy mamy jechać i kupować gołębie? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie w takiej ilości, ponieważ po pierwsze, jednak większości hodowców na to nie stać, a po drugie, nawet jeśli byłoby stać, jest problem miejsca i tak dalej można wymieniać w nieskończoność. I teraz do czego dążę? Jak ja na podstawie właśnie tych obserwacji postanowiłem to z papą przenieść na swoje tak zwane podwórko. Jak wiecie, w 2020 roku brałem udział w konkursie, w zasadzie było to w 2019, gołąbek do mnie przyjechał, który był z jakiejś aukcji charytatywnej i tak dalej i udało mi się wygrać gołębia, który został nazwany przez nas Arcadio. Arcadio na chwilę obecną myślę, że zdecydowanie jest najlepszym gołębiem rozpłodowym w naszej hodowli. I właśnie wyciągając wnioski i w myśl doktryny kochajmy nasze super rozpłodowce, bo odchodzą bardzo szybko, postanowiliśmy zabezpieczyć się i myślę, że jest to najlepsza opcja, jaka tylko jest możliwa. Pytanie, jak na podstawie jednego gołębia można stwierdzić, że jest fajnie? Odpowiedź jest dosyć banalna. U nas wyglądała to tak, że chociaż lotujemy na suche wdowieństwo, jakby
nie do końca jesteśmy w stanie określić walory rozpłodowe naszych lotników, to z racji tego, że naprawdę gołębie po Arkadiu już w pierwszym kojarzeniu okazały się naprawdę fenomenalnymi lotnikami. Dodam tylko, że chyba nie ma dziecka Arkadia do dnia dzisiejszego, które by nie usiadło przynajmniej już nie w 10 na oddział, a jest to myślę, że w 5, co cieszy nas niezmiernie. Stwierdziliśmy, że fajną rzeczą będzie, jeśli sparujemy gołębie rozpłodowe równo z lotnikami i właśnie po dzieciach Arkadia, po naszych lotnikach podłożymy jajeczka gdzieś tam pod tak zwane mamki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I ku naszemu wielkiemu zdziwieniu okazało się, że prócz tego, że dzieci Arkadia są naprawdę wspaniałymi lotnikami, to i też, a może przede wszystkim, jeśli chodzi o dalszą hodowlę, mają super w większości walory rozpłodowe. Nie pozostawało nam nic innego, jak na maksa przede wszystkim zabezpieczyć się w dzieci Arkadia, czyli po sezonie lotowym, jak pewnie już zdążyliście zauważyć, nigdy te gołębie nie pojawiły się bezpośrednie dzieci nigdy nie pojawiły się na żadnej aukcji i nie chciałbym się pomylić, ale ja nie wiem, czy w ogóle na maksa 4 sztuki opuściły naszą hodowlę i w większości wypadków były to prezenty dla naszych przyjaciół, u których też super już się pokazały z bardzo dobrej strony. Także, reasumując, postawiliśmy bardzo mocno, praktycznie dawaliśmy Arkadiowi najlepsze samice, jakie tylko są w gołębniku rozpłodowym i każde z dzieci trafiało do nas do rozpłodu. Na tą chwilę w gołębniku rozpłodowym znajduje się jego 11 dzieci i patrząc na to, co synowie potrafią, jakie fajne gołębie rozpłodowe, postanowiliśmy też po każdym z dziecku Arkadia lotniku po sezonie lotowym zostawić coś do siebie. Natomiast kiedy już, że tak powiem, byliśmy w pełni zabezpieczeni, dopiero trafiły na aukcję wnuki i prawnuki. Dlatego też naprawdę, jak już mówiłem wcześniej, cieszmy się kochać rozpłodowce, nie tylko lotniki, bo odchodzą zbyt często i na końcu budzimy się z ręką w nocniku, jak okazuje się, że mieliśmy wybitnego rozpłodowca. I niestety on się skończył jak wszystko w życiu, no i nie ma czym go zastąpić i szukamy znowu coraz to nowszych. I teraz na pytanie, czy te 11 dzieci i bodajże, chyba nie chcę strzelać, ale z 18 wnuków zostanie u nas? No oczywiście, że nie. W 2 kolejne lata te gołębie są naprawdę bardzo mocno tuczone w lotach i zostawimy tylko najlepszy materiał z najlepszych. Na dzień dzisiejszy zdecydowanie borykamy się z delikatnym brakiem miejsca. Mamy zdecydowanie, jak na naszą hodowlę, za dużo gołębi rozpłodowych, właśnie z racji tego, że postawiliśmy bardzo mocno na zarówno dzieci Arkadia, jak i dostawaliśmy też gdzieś sygnały i również na naszym podwórku, że tak powiem, rewelacyjnie zaczęły siadać, szczególnie z takich bardziej wymagających lotów, dzieci bądź wnuki Ciechocinka i znowu to samo, wypuściliśmy jakąś naprawdę potężną ilość dzieci i wnuków, ponieważ Ciechocinek już
chłop wiekowy 15 lat. Dlatego też teraz mamy to, co bardzo chcieliśmy. Jak już mówiłem wcześniej na filmie, co bardzo ciekawie, to gołębie w zeszłym roku, które tak pięknie siadały, też mają wspólny mianownik i chyba w 99% to właśnie dzieci, to właśnie wnuki Arkadia i wnuki Ciechocinka, czyli dzieci Ciechocinka i Arkadia parowane na siebie, dały nam wspaniałe rezultaty, dlatego też poszliśmy tą właśnie drogą i choć teraz narzekamy na brak miejsca, to za jakieś 2 lata absolutnie nie możemy patrzeć na to, że są to dzieci Arkadia, czy dzieci obojętnie jakiego gołębia, za ile pieniędzy kupionego i tak dalej, tylko zostawiamy te tak zwane perełki, a resztę usuwamy. I myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby gdzieś ta baza rozpłodowa naszej hodowli była totalnie fajna. Ja powiedziałem Wam na naszym przykładzie, jeśli ktoś niedokładnie zrozumiał, no to podam Wam przykład. Macie super, hiper rozpłodowca. Jeśli nie lotujecie jeszcze na poziomie, nie wiem, mistrza sekcji, mistrza oddziału, a widzicie, że jednak gołębie po tym właśnie super rozpłodowcu mimo wszystko bronią się, mimo wszystko wracają do domu, siadają może lepiej jak pozostałe wasze gołębie, no jest to jakiś pierwszy znak. I wtedy warto jest zobaczyć, czy takowy stan rzeczy też utrzymuje się po dzieciach, ponieważ nie każdy rozpłodowiec, nie każde dziecko super rozpłodowca będzie super rozpłodowcem, nie każde dziecko super lotnika będzie super i nie każde rodziny będą potrafiły przekazywać dalej. Jedno jest na pewno pewne. Jeśli traficie do dobrej hodowli po materiał, to prócz tego, że pokażę Wam super, hiper olimpijczyka bądź rewelacyjnego rozpłodowca czy lotnika, no warto byłoby też popatrzeć, czy w jego bazie lotników znajdują się zarówno dzieci, wnuki czy prawnuki. Jeśli są to tylko dzieci, to pytanie, gdzie są wnuki? Czyli powiedzmy, gołąb ten przekazuje, daje fajne dzieci, które nieźle latają, no z tym, że później nic z tego nie ma. I tak samo warto zobaczyć jest u takiego hodowcy, czy faktycznie dzieci tego rozpłodowca również są bazą rozpłodową i spójrzcie, czy taki model faktycznie nie występuje, oglądając jakieś tam filmiki, kogoś, kto miał wybitnego gołębia, pokazuje zarówno w rozpłodzie, że gdzieś dzieci, bracia i tak dalej, cała rodzina tych gołębi jest, ale też ważną rzeczą jest, żeby po tej prezentacji przejść się do gołębnika lotowego i zobaczyć, czy również takie rzeczy są. Czyli wyciągamy na maksa dzieci, wyciągamy na maksa wnuki takich liń i tuczemy bez opamiętania. Dajmy sobie jakiś czas i po tym czasie siadamy i robimy głębokie analizy, który gołąb... Oczywiście jak najbardziej wskazane jest częste przeparowywanie, bo to, że gołąb da z jedną samicą, nie oznacza, że jest super rozpłodowcem, bo nieraz pewnie każdy z Was miał tak, że gołąb dawał tylko z jedną samicą, natomiast z innymi nie. No jest to dość ryzykowne. Czy warto jest trzymać taką parę? No wydaje mi się, że nie do końca. Dlatego linie rodziny gołębi. I często jak pytacie, jak to się dzieje, że jak pojawia się jeden gołąb, to za chwilę są 2, 3, 4. Ja zawsze mam dla Was jedną odpowiedź. Rodziny i jeszcze raz rodziny. To rodziny gołębi robią wynik, nie pojedyncze jednostki. Z pojedynczą jednostką nie zrobimy nic.
szukajcie, weryfikujcie. Teraz może przeniesiemy się na gołębnik rozpłodowy, gdzie pokażę Wam, co w chwili obecnej dzieje się w naszej hodowli. Kochani, i witam Was ponownie. Częste Wasze zapytania, co na hodowli, a na hodowli, w przeciwieństwie do ostatnich tygodni, dzieje się naprawdę dużo. Gołąbki zostały puszczone w parę. Dodam tylko, że jest to w chwili obecnej, tu gdzie jesteśmy, jeden z 2 rozpłodów, którymi dysponujemy. Jest to tak zwany rozpłód mały, gdzie powiedzmy znajdują się te nasze super rodzynki. Jak widzicie, 2 pary misek, technika dowolna, gdzie postanowią znieść pierwsze jajeczko. Tam je będą miały. W pierwszej kolejności, co zrobiliśmy, to nie było tutaj tych rusztów, a w tym gołębniku były tak zwane wkładki. Kwituje to tym, że gołąbki o wiele zgrabniej po tym chodzą i ta płodność jest zdecydowanie lepsza, ponieważ mogą deptać bez opamiętania i nie spadając. Szczególnie tyczy się to tych starszych osobników albo tych zupełnie młodych, jeszcze niedoświadczonych w temacie. No i co? Na około 5. dzień od sparowania dopiero wsadziliśmy miski. No i jak widzicie, to wszystko ruszyło. Póki co wkładek żadnych nie ma. Sukcesywnie będzie donoszona tutaj słoma, którą niestety gdzieś tam tymi pazurami lubią wyciągnąć. Niemniej jednak na bieżąco jest to uzupełniane. Robią to same. Jak widzimy, na podłodze pełno tej słomy wszędzie leży. Parki porobione. Zdecydowanie zauważyliście na pewno, że bardzo dużo w tej hodowli robi się koloru czerwonego, ale jest to nasz taki, powiedzmy, plan na hodowlę, a wszystko za sprawą tego oto pogodnego samczyka, czyli wosa odarka maziarza, który zdecydowanie w chwili obecnej jest on najlepszym gołębiem rozpłodowym w naszej hodowli. Bodajże w 2 lata lęgów mamy po nim 6 lotników. Bardzo dobrych lotników, 6, a nawet może 7. Super gołąbki i dlatego też postanowiliśmy bardzo mocno iść w tą linię gołębi, w szczególności jeśli chodzi o sprint, a zapewniam, że i ciężkie 500 nie są im obce. O tym sobie porozmawiamy troszeczkę później, także ja myślę, że tyle z gołębnika. Gołąbki w super formie. Nie ma żadnych jakichś wskazań, żeby cokolwiek im było nie tak. Zdrowe, pogodne, radosne. A nie ukrywajmy, że troszeczkę o to w tym wszystkim chodzi. Przypominam, że zdrowi rodzice to i zdrowe potomstwo najczęściej. Jednakże musimy mieć ręce na pulsie. Przypominam tylko, że w 2 ostatnich latach naprawdę zdecydowanie nam się udało wychować bardzo ładny rocznik gołąbków młodych, a co będzie w kolejnych latach z tego, czas pokaże. Mamy jeszcze tutaj młode, takie powiedzmy ze zeszłego roku, natomiast to już praktycznie jest materiał tylko i wyłącznie do nas, z tego oryginalnego wosika od Arka, kupionego za
dość jak na nasze warunki pokaźną kwotę i jest on sparowany z siostrą Arkadia, z półsiostrą Arkadia, czyli wosy na wosy, typowo dla dalszej hodowli.